Jakiś czas temu omawialiśmy sobie drogie perfumy, które miały w sobie raczej tanie, kiepskiej jakości składniki i odwrotnie te budżetowe zapachy, które jak na swoją cenę prezentowały całkiem przyzwoity skład. No to dzisiaj, żeby jakoś domknąć tą serię, przygotowałem dla Was takie zestawienie. Omówimy sobie 5 bardzo drogich perfum, które jednak moim zdaniem są jak najbardziej warte tych pieniędzy, ponieważ składniki, które w nich użyto, są naprawdę prześwietne i ze świecą szukać takich składników w większości komercyjnych zapachów. Tak jak poprzednio, skupię się tu głównie na jakości użytych składników, a nie na kompozycji zapachowej, bo to kwestia bardziej subiektywna. Cześć, witajcie. Zanim zaczniemy, mam jeszcze dla Was, myślę, że całkiem interesujące ogłoszenie, ponieważ kanał się ostatnio mocno rozwinął, jest nas tu coraz więcej, chętnie też wchodzicie ze mną w dyskusję w komentarzach, zadajecie mi różne pytania. Pomyślałem sobie, że to jest już dobry moment, żeby zrealizować pierwszy odcinek w formule Q&A. Pytania i odpowiedzi. Mogą być na tematy perfumowe, ale niekoniecznie. Pytajcie mnie, o co macie ochotę. Odcinek planuję zrealizować za 2 tygodnie na bazie pytań, które znajdą się właśnie pod tym filmikiem. Zobaczymy sobie jeszcze, ile będzie tych pytań. Raczej pozwolę sobie pominąć te dotyczące bardziej złożonych kwestii, na temat których planuję nagrać osobne odcinki, a na ten panel zostawię takie pytania, na które jestem w stanie w miarę zwięźle Wam odpowiedzieć. Tak więc sekcję komentarzy zostawiam do Waszej dyspozycji. A teraz przejdźmy już sobie do tematu dzisiejszego odcinka. Numer 1. Arish Ledore. Tutaj skupię się raczej na przedstawieniu całej marki niż pojedynczych zapachów. Dlaczego? Ponieważ marka tworzy swoje perfumy w krótkich, limitowanych seriach i one, słuchajcie, naprawdę szybko się wyprzedają. Pomimo cen rzędu 300, czasami $400 za flakon 50, a nawet 30 ml. Sporo, prawda? A mimo to, słuchajcie, za te ceny dostajemy naprawdę topową jakość składników. Większość z Was słyszała pewnie o udzie. Dla tych, którzy nie kojarzą, małe wprowadzenie. Ud to jest jeden z najcenniejszych składników, po jakie może sięgnąć perfumiarz. Pozyskuje się go z drzew rodziny Aquilaria, które pierw muszą jednak zostać zainfekowane przez konkretny gatunek grzyba. Wówczas wewnątrz pnia tych drzew zachodzi taka patologiczna reakcja, w rezultacie której powstaje bardzo wyjątkowo i bogato pachnąca żywica. Proces ten trwa naturalnie, zajmuje bardzo wiele lat, trudno go kontrolować, stąd też ceny udu, zwłaszcza jeśli jest to ud dziki albo na przykład starzony, potrafi kosztować naprawdę zawrotne kwoty. I z tego powodu też w takich komercyjnych perfumach bardzo rzadko znajdziemy naturalny ud, a jeśli już jest to w jakichś mikroskopijnych dawkach. Zaś jeśli chodzi o Arish Ledore, no to tutaj mamy zapachy, które często opierają się głównie na udzie. W dodatku udzie, który właściciel marki, perfumiarz Rashan Adam samodzielnie destyluje, tak samo jak zresztą większość składników do swoich perfum. Składników też takich, których nawet na próżno szukać w europejskiej perfumerii, jak na przykład naturalne zwierzęce piżmo, czy naturalna szara ambra, która jest akurat właśnie w Atlantic Ambergris w bardzo dużej ilości. Ja Wam linkuję też w opisie blog, Instagram Rashan Adama, na którym pokazuje on właśnie te procesy, jak tworzy te swoje składniki do perfum. Wygląda to naprawdę szalenie ciekawie i kompletnie inaczej od tego obrazka, który kojarzymy z takich marketingowych filmików, gdzie wiecie, perfumiarze biegają sobie po polach, ale potem jak sobie popatrzymy w skład tych perfum, to różnie właśnie bywa, prawda? No to teraz numer 2. Sultan Pasha Shibh Narcis. W przypadku tej marki, czy też może raczej powinien powiedzieć rzemieślnika, ponieważ Sultan Pasha to perfumiarz tworzący w Wielkiej Brytanii, mówimy już o perfumach za naprawdę zawrotne kwoty. Wyobrażacie sobie cenę rzędu 500 zł za mililitr perfum? Szalone, prawda? Ale musimy sobie wyjaśnić jedną istotną rzecz. W przypadku Sultana Paszy mówimy tu o stężonych perfumach. Nie ma w nich alkoholu ani żadnego innego nośnika. To czysta esencja perfum. A co za tym idzie, jest o wiele bardziej wydajna od tego, co zwykle używamy
I taki 1 ml perfum Sultana Paszy odpowiada tak mniej więcej 10 ml jakiejś takiej standardowej wody perfumowanej. Wciąż jednak mówimy tu o bardzo drogich perfumach. Jak pierwszy raz powąchałem Chypre Narcisse, to powiem Wam, że aż się uśmiechnąłem. Pierwszy raz czułem w perfumach, że użyto tak dużej ilości naturalnego absolutu z narcyza. Jest to jeden z najdroższych kwiatowych składników. Jego gram zwykle kosztuje powyżej 100 zł, a dodatkowo moim zdaniem jest to jeden z najpiękniej pachnących kwiatów w perfumach. Dodatkowo w Chypre Narcisse mamy też dużo innych bardzo fajnych, jakościowych, naturalnych składników, takich jak na przykład też szara ambra, która świetnie rozświetla tą kompozycję i buduje taki bardzo unikalny efekt, który moim zdaniem jest naprawdę bezcenny, zwłaszcza w takiej kompozycji. Myślę, że na palcach jednej ręki byłbym w stanie policzyć szypry, które zrobiły na mnie aż tak duże wrażenie, jak właśnie Chypre Narcisse. Sultan Pasza ma w ogóle bardzo dużo tych atarów, dużo kompozycji, które i są takie bardziej klasyczne i bardziej nowatorskie. W wielu z nich też znajdziemy naturalny oud, naturalną szarą ambrę i dużo innych no naprawdę ciekawych ingrediencji, ale Chypre Narcisse chyba zawsze już będzie dla mnie taką ikoną, jeśli chodzi o portfolio tego perfumiarza. No to teraz numer 3. Tion Riental. I tutaj chcę Was zabrać już w dosyć daleką perfumową podróż, ponieważ aż do Australii. Tion Riental pod swoją marką osobistą tworzy w 100% naturalne kompozycje i używa do nich naprawdę prześwietnych składników. To też jest marka, w której nie wskażę Wam pojedynczego zapachu, ponieważ po pierwsze byłoby to dla mnie chyba zbyt trudne, a po drugie też tworzy ona raczej krótkie, jednorazowe serie, w których sięga też bardzo często po prawdziwe zapachowe ciekawostki. I w składach jej perfum często spotykam się ze składnikami i roślinami, o których prawdę powiedziawszy sam pierwszy raz w życiu usłyszałem. To jednak, z czego najbardziej zapadło mi w pamięć jej portfolio, to są kompozycje kwiatowe. U siebie w kolekcji mam na przykład flakonik Rose, który jest naprawdę olbrzymi ładunek prześlicznego olejku różanego, ale jest też na przykład taki Blue Lotus i tutaj ciekawostka, ponieważ bardzo rzadko w perfumach odnajdziemy użyty naturalny ekstrakt z lotosa, a tutaj jest to składnik na pierwszym miejscu. Generalnie zauważyłem, że Tion chyba bardzo lubi pracować na ekstrakcji z lotosa, ponieważ sporo jej perfum jest właśnie opartych na tym składniku. Rzeczywiście czuć go wyraźnie, różni się bardziej obudową i też różnymi odmianami, ponieważ czasami używa ona niebieskiego lotosu, jak w tym przypadku, czasami różowego i te olejki rzeczywiście różnią się zawsze nieco zapachem. Jeśli chodzi o ceny, to jest tutaj bardzo różnie w zależności od użytych składników. Zwykle to jest w okolicach 200 do 350 dolarów, ale australijskich, za flakon 30 ml. No to teraz numer 4. Les Indemodables Vanille Havane. O tej marce krótko Wam już wspomniałem w poprzednim zestawieniu, a to za sprawą transparentności, którą cechuje się ten właśnie producent. Mianowicie podają oni zawsze, jakie naturalne składniki użyli w każdej z kompozycji. Swoją drogą są to składniki też przygotowane przez nich samych, ale też podają procent kompozycji zapachowej, jaki stanowi każdy z tych naturalnych składników. W przypadku Vanille Havane mamy oczywiście do czynienia z kompozycją przede wszystkim opartą na wanilii. I w tym przypadku jest to, słuchajcie, naturalny ekstrakt z wanilii, który o dziwo bardzo rzadko możemy odnaleźć w perfumach, ponieważ jest on strasznie drogi. Stąd zazwyczaj producenci perfum zastępują wanilię syntetyczną waniliną. Jednak w przypadku Vanille Havane to właśnie naturalny ekstrakt z wanilii gra pierwsze skrzypce. A oprócz niego też kilka innych ciekawych składników, jak na przykład naturalny ekstrakt z kakao, czy też odrobina absolutu jaśminu. Tego ostatniego nie ma dużo i szczerze powiedziawszy dla mnie jest on kompletnie niewyczuwalny w kompozycji. Co nie zmienia jednak faktu, że spośród setek, tysięcy waniliowych perfum na rynku Vanille Havane rzeczywiście się wyróżnia. I to nie jest tylko moje zdanie, ponieważ znam kilka osób, które tak jak nie przepadają za nutą wanilii w perfumach, tak kiedy powąchały Vanille Havane, bardzo się tego zapachu przekonały
i poczuły rzeczywiście tą kolosalną różnicę, jaką stanowi wykorzystanie naturalnego ekstraktu z wanilii zamiast tej syntetycznej waniliny. W przypadku portfolio tego producenta znajdziemy też jeszcze inne ciekawostki, jak na przykład perfumy z naturalną szarą ambrą. Jeśli chodzi o cenę, Vanille Havan flakon 50 ml kosztuje 220 euro. No to na koniec numer 5. Abdes Salam Mecca Balsam. I tutaj ciekawostka, ponieważ pomimo tej nazwy nie jest to wcale producent arabski. Marka została założona we Włoszech przez francuskiego nosa rzemieślnika Dominique Durbanen. Z tego co jednak kojarzę, to ten twórca sporą część życia spędził w krajach arabskich i też w swojej twórczości mocno inspiruje się kulturą arabską i arabską perfumerią. W przypadku tej marki ceny też są bardzo różne. W dużej mierze zależą właśnie od tego, jakich składników użył twórca w danej kompozycji. Ja do tego zestawienia wybrałem konkretnie Mecca Balsam. I teraz tak, na tle tego dzisiejszego zestawienia te perfumy niekoniecznie wydają się aż tak drogie, ponieważ mówimy tu o cenie 150 euro za 50 ml, czyli około 13 zł za mililitr. I nie, wcale to nie jest mało, ale wydaje mi się, że jak na to, co dostajemy w składzie tych perfum, to jest naprawdę atrakcyjna cena. Trzon tej kompozycji stanowią różne żywice. Przede wszystkim wyczuwalny jest tutaj benzoes i olibanum, ale wyczuwalne są też takie bardziej cenne składniki, jak na przykład ekstrakt z fasoli tonka, czy naprawdę super jakości tytoń, jeden z ładniejszych ekstraktów tytoniowych, jakie w ogóle wąchałem w życiu. A nawet wyczuwam też odrobinę udu. Producent deklaruje też użycie olejku różanego i absolutus tuberozy. Wierzę, że tam są, natomiast raczej nie w takiej ilości, żeby dla mnie one były jakoś mocno czytelne. Co jednak nie zmienia faktu, że biorąc pod uwagę tą cenę i pozostałe składniki, jakie użyto w tej kompozycji, no to ciężko pod względem składnikowym w tej kompozycji szukać jakichkolwiek słabych stron. I jeśli na przykład w tym zestawieniu większość perfum wydaje Wam się absurdalnie droga, a chcielibyście jakoś właśnie poczuć i zacząć odkrywać tą perfumerię w takiej naprawdę topowej jakości, to myślę, że ta marka jest naprawdę super na początek, ponieważ oferuje on też mniejsze pojemności swoich perfum. Są one łatwe do zamówienia do Polski bez konieczności płacenia ceł, innych jakichś odpraw celnych, innych kłopotów. A też znajdziecie dużo innych bardzo ciekawych kompozycji jego portfolio, a nawet też składniki, na przykład własnoręcznie przygotowaną przez Dominikę tinkturę z szarej ambry. No i tak słuchajcie, wygląda to zestawienie. 5 perfum naprawdę mających w sobie topowej jakości składniki. Może nie kosztują wcale mało, ale można w nich poczuć zapach składników, których tak naprawdę w konwencjonalnej perfumerii nie wyczujemy. Na pewno nie w takiej ilości i takiego rodzaju składników, bo często te marki, o których dzisiaj mówiłem, tworzą swoje własne składniki rzemieślniczymi, bardzo też tradycyjnymi metodami, dzięki temu, czemu te ekstrakty z roślin też pachną nawet w inny, taki bardziej atrakcyjny sposób. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, czy kojarzycie któreś z wymienionych tu marek i perfum. Jeśli tak, to napiszcie mi koniecznie, co o nich myślicie. I napiszcie mi też proszę, czy Wy kojarzycie jakieś marki, które pomimo wysokiej ceny prezentują według Was mega wysoką jakość. Dzięki Wam serdecznie za dziś. Pamiętajcie proszę, żeby zadawać pytania w komentarzach do pierwszego odcinka z cyklu Q&A. On będzie już za 2 tygodnie. Dzięki Wam serdeczne. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Na razie.